Dzień dobry. Dzisiaj jest 1 czerwca, my ruszamy w podróż, a z Wami chcę porozmawiać o marzeniach. No dobra, trochę to naciągane, bo po pierwsze nie jest 1 czerwca, przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda opublikować ten film 1 czerwca, ponieważ dzisiaj jest 1 maja, korzystamy z pięknej pogody i wolnego dnia, żeby wreszcie wyruszyć faktycznie w podróż. Chociaż to słowo podróż to jest bardzo mocno naciągane i bardzo rozbuchane słowo, dlatego że jedziemy zaledwie w okolice Kielc. I to w dodatku samochodem, a nie motocyklem, więc musicie nam to wybaczyć. Niestety nasze motocykle w dalszym ciągu stoją i się naprawiają, więc musieliśmy wybrać samochód, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stwierdziliśmy, że wreszcie zrobimy sobie spacer po górach. Więc korzystając z okazji, że chcę opublikować ten film, 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. Po drugie, że ten film będzie się wiązał w jakiś tam sposób z naszymi marzeniami, czyli przede wszystkim podróżami, to chcę właśnie w ten sposób nawiązać do naszych marzeń. Dlatego, że kiedyś usłyszałem bardzo ważne zdanie, które no może nie odmieniło całego mojego życia, ale gdzieś tam w głębi mnie poruszyło, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W związku z czym nie mam powodu do tego, żeby ukrywać swoje marzenia w obawie, że mogą się nie ziścić, jeżeli je wypowiem na głos. Nie mam z tym żadnego problemu. Mogę o swoich marzeniach mówić na głos. Oczywiście nie o wszystkich, ale niektóre mogę Wam powiedzieć, bo wiem, że będę dążył do tego, żeby je spełnić, żeby móc się cieszyć tymi marzeniami. Słuchajcie, dzisiaj zabiorę Was w podróż taką chodzoną po górach świętokrzyskich i opowiem Wam o tym, jakie marzenia chodzą nam po głowie, które chcielibyśmy bardzo, ale to bardzo zrealizować. Od tych najłatwiejszych do zrealizowania po te, które są, że tak powiem, kategoria od czapy. Moi drodzy, wędrujemy sobie po górach świętokrzyskich, czyli raczej mały stopień trudności. Porozmawiamy sobie o marzeniach podróżniczych, bo to jest coś, co chciałbym robić w życiu, bardzo podróżować. A że, jak już mówiłem w jednym z wcześniejszych filmów, wystarczy mi tylko powiedzieć raz i ja już mam przygotowaną trasę w danym kierunku. Tak więc mam przygotowanych tych tras, które chciałbym zwiedzić, miejsc, które chciałbym zwiedzić, tam pojechać, obejrzeć, przejechać i tak dalej. Już mam zaplanowane na kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat w przód. Generalnie większość krajów europejskich już mam tak zaplanowane. A, że w tym momencie właśnie wędrujemy sobie po górach świętokrzyskich, czyli raczej niski poziom trudności, to zacznijmy sobie od takich moich marzeń podróżniczych, najłatwiejszych do spełnienia, najłatwiejszych do zrealizowania. I do tej kategorii, moi drodzy, zaliczam wszystkie wyjazdy, takie jak na przykład dookoła Polski, takie jak zwiedzanie Francji, zwiedzanie Wielkiej Brytanii, zwiedzanie Włoch i tak dalej, i tak dalej. To są takie podróże, które mam przygotowane, może maksymalnie 3-tygodniowe. O tak jak wspominam, niskim poziomie trudności, dlatego że nie wymagają ani wielkich odległości do pokonywania, ani jakichś trudnych zakrętów, ani nie wiadomo czego, więc to jest ta kategoria najłatwiejsza. Do tej kategorii najprostszych do spełnienia marzeń, moi drodzy, zaliczam również chęć wielokrotnych powrotów do Rumunii i do Bułgarii. Ja osobiście zachwyciłem się tymi dwoma krajami, zarówno Rumunią, jak i Bułgarią. Justynka mówiła przed chwileczką, że Bułgaria troszkę mniej dla niej, Rumunia na 100%.
Ja jednak Bułgarię bardzo bym chciał jeszcze raz wielokrotnie zobaczyć, dlatego że ciągnie mnie do tego klimatu lat 90. z Polski. Natomiast sam klimat bałkański tamtych rejonów, zabytki, kultura, widoczki, coś niesamowitego. I to, co mnie tam też bardzo, zwłaszcza w Bułgarii, mnie to bardzo pociągało, to bardzo mała ilość turystów. To, że nie trzeba się faktycznie rozpychać łokciami, to, że nie trzeba, zwłaszcza tam w okolicach Rodopów, nie trzeba aż tak bardzo uważać na drogach, bo było pusto zupełnie, to mnie tam właśnie najbardziej w tym momencie ciągnie. W odróżnieniu od tego miejsca. Nie wiem, czy to widzicie. Jesteśmy na Osicy w tym momencie. Masakra. Słuchajcie, w planach było, że pójdziemy sobie dalej na Święty Krzyż, ale niestety ilość ludzi, ilość samochodów w tamtym miejscu sprawiła, że odpuszczamy tą wycieczkę na Święty Krzyż. No tam trzeba przyjechać jednak skoro świt, ale przy okazji średnio trudne marzenia do spełnienia. Moi drodzy, średnio trudne marzenia do spełnienia, moje marzenia do spełnienia to jest Nordkapp. I to jest objechanie Bałtyku dookoła Bałtyku. To jest w kategoriach średnio trudne ze względu na koszty tak naprawdę i na odpowiednie przygotowanie, żeby na ten Nordkapp dojechać, no bo jednak za kołem podbiegunowym może być już troszkę zimniej. I jeszcze kolejne marzenie z serii średnio trudnych, czyli ukończenie wymyślonego sobie przeze mnie projektu Europa, czyli odwiedzenie wszystkich stolic europejskich na motocyklu. Średnio trudne dlatego, że zajmie to trochę czasu, żeby te wszystkie stolice odwiedzić, a z drugiej strony też średnio trudne ze względu na obecną sytuację geopolityczną, bo jak dobrze wiecie, nie wszystkie stolice na chwilę obecną krajów europejskich da się zwiedzić. A jeśli chodzi o park w Starachowicach, polecamy, przepiękny, przeogromny i jak widzicie na załączonym obrazku, można sobie tutaj spokojnie odpocząć. Kolejna kategoria marzeń do spełnienia, którą mam zapisaną, to są marzenia trudne, ale do ogarnięcia. W tej kategorii mam 3 tak naprawdę zapisane wyjazdy. Lofoty, Kapadocja oraz to, co miało być zrealizowane w tym roku, już wiemy, że się nie uda, czyli wyjazd do Hiszpanii, do Gibraltaru, a w zasadzie objazd całego Półwyspu Iberyjskiego. To jest kategoria trudna, ale do zrobienia ze względów przede wszystkim logistycznych i czasowych. Bo jak dobrze wiecie, z geografii są to dosyć duże odległości, w związku z czym licząc, tak na szybko licząc, każdy z takich wyjazdów to co najmniej 3 tygodnie, które trzeba poświęcić na taki wyjazd. Obecnie sobie na tak długi wyjazd nie możemy pozwolić, dlatego zostawiamy to na przyszłość. Moi drodzy, wracamy. Dzisiejsza wycieczka bardzo się udała, ale mam dla Was ostatnie 2 tematy, ostatnie dwie kategorie marzeń do spełnienia.
Justynka sobie kieruje, więc ja mogę się skupić na mówieniu do Was teraz. Dwie kategorie te najtrudniejsze. Pierwsze, bardzo trudna, kategoria bardzo trudna i tutaj chodzi przede wszystkim o kwestie finansowe. Logistyczne troszkę mniej, bo to jest do załatwienia, ale finansowo bardzo, bardzo trudna kategoria. Mianowicie moim wielkim marzeniem jest przejechać się drogą wszystkich dróg, matką wszystkich dróg amerykańskich, czyli słynną Route 66 z Chicago do Los Angeles. Sami pewnie wiecie, albo przynajmniej możecie się domyślać, że to będzie olbrzymi koszt, no bo tutaj trzeba się będzie zastanowić nad tym, czy taniej będzie wynająć motocykle na miejscu, czy taniej będzie przesłać motocykle kontenerem tam i potem przywieźć z powrotem. No bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne i finansowe, dlatego tak mówię, jest to bardzo trudne, chociaż nie do spełnienia, tak? Znaczy do spełnienia w sensie. Da się to zrobić, tylko trzeba się dobrze do tego przygotować. I ostatnia kategoria, moi drodzy, to jest kategoria od czapy, taka zupełnie od czapy, którą mam w głowie od bardzo, bardzo dawna, która mi chodzi bardzo dawno po głowie. To jest mianowicie wycieczka po pierwsze dookoła Morza Czarnego. To jest, w zasadzie to był chyba jeden z pierwszych moich pomysłów na jakiś taki dłuższy trip motocyklowy, który chciałbym kiedykolwiek zrealizować, czyli pojechać sobie dookoła Morza Czarnego, przez Gruzję, Turcję i tak dalej. No ale no jak sami wiecie, ze względów geopolitycznych na chwilę obecną i podejrzewam, że niestety na długie, długie lata ten pomysł jednak nie będzie możliwy do zrealizowania ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. Przynajmniej nie czuję w sobie aż takiego zewu, wezwania do tego, żeby zaryzykować i pojechać w te regiony świata. Sami sobie zobaczcie gdzie. No niestety nie mogę, przynajmniej nie chcę mówić na głos tych nazw, dlatego że z tego co wiem YouTube lubi demonetyzować i blokować takie filmy, dlatego sami sobie sprawdźcie gdzie jest Morze Czarne, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Natomiast kochani, druga wyprawa, która całkiem niedawno się zrodziła w mojej głowie, czekajcie, sobie przesłonię osłonkę, troszeczkę słońce świeci. Druga taka wycieczka, która mi się zrodziła w głowie, to przejechanie przez całą Afrykę z północy na południe. To jest temat zupełnie od czapy. Dlatego, że ani nie mam przygotowania, ani umiejętności, ani nie mam odpowiedniego motocykla, ani nie mam odpowiednich funduszy, ani nie mam tyle czasu, żeby to zrealizować, więc może kiedyś w bardzo dalekiej, odległej przyszłości się uda to zrealizować, co nie jest znowu pomysł niemożliwy do realizacji, dlatego że obserwuję tutaj chłopaków z kanału i z profilu Afrykańskie Wyzwanie, bodajże jakoś tak się chyba to nazywa, zalinkuję Wam na dole. I skoro chłopaki potrafią zrobić tą trasę jadąc tam Hayabuzą i Suzuki DR-em, no to jest to do zrobienia. Natomiast no, jest to na pewno ogromne wyzwanie logistyczne i tutaj chapeau bas dla chłopaków za to, że się tego podjęli, że realizują ten cel i mocno trzymam kciuki, żeby ta wyprawa dobiegła bezpiecznie do końca i żeby im się udało to swoje ichniejsze marzenie zrealizować. Czy ja pojadę, czy będę chciał pojechać? Jeżeli tylko się nadarzy taka okazja, to jak najbardziej będę chciał zrealizować ten pomysł. Trzymajcie kciuki, żeby nam też się to udało zrobić. Kochani, dajcie znać w komentarzach, napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze marzenia motocyklowe, czy jakie są Wasze marzenia związane z samymi motocyklami, ale może z podróżami, ale może z jakimiś innymi tematami dookoła motocyklowymi. Bardzo jestem ciekaw, jakie moi widzowie mają marzenia. Chętnie o tym poczytam. Być może będę w stanie w czymś pomóc, a być może też mnie zainspirujecie do kolejnych marzeń, do kolejnych wyjazdów i wypraw. No i na koniec chciałbym Wam tylko przypomnieć, że jeżeli cierpicie z jakiegoś powodu na nadmiar gotówki i chcielibyście bardzo mocno wesprzeć nas w naszej realizacji naszych marzeń, naszych wypraw, naszych wyjazdów, to możecie nas wesprzeć i nam pomóc poprzez serwis Patronite. Link do Patronite'a jest na dole. Zawsze każda suma, jakąkolwiek byście nie wpłacili, dla nas będzie ogromną sumą i przybliży nas do realizacji naszych marzeń. Dlatego będziemy Wam niezmiernie i dozgonnie wdzięczni za każde Wasze wsparcie. Na koniec, kochani, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Niech spełnią się Wasze marzenia, a w zasadzie to Wy spełnicie swoje własne marzenia. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains.
it's forever.